Jest 7:30 i niestety dzisiaj słońca nie widać. Prognoza mówi, że gdzieś po 9 się pokaże, no ale też nie na długo. Kilka godzin zniknie, a jutro mogą być nawet deszcze. Świat wygląda dzisiaj trochę ponuro. Ale takie są pogody o tej porze roku. Trudno się dziwić, żeby było inaczej. No. I zimno jest trochę. No i wiatr wieje, jak słychać zresztą, ale ptaszkom to nie przeszkadza. Nadal śpiewają wesoło. No a teraz pokażę wam coś. Tutaj nieoceniony pan Krzysztof z Lubichowa zamontował zbieraczkę soku z brzozy i tutaj mi się zbiera. No, ciekaw jestem, jak długo będzie. Powoli kapie. Ale żeby był cały słoik, to trochę trzeba czasu. Przeszedłem się tylko tam kawałek do tego drzewa, do tej brzozy i już mi ręce zmarzły. Wiatr jest dosyć mocny. Nie jest jakiś tam wielki wiatr, ale mocno wychładza. A temperatura jest niby 8 stopni. No ale tak, trzeba założyć, że ze 2 stopnie niżej jest, czyli rzeczywista jest 6 stopni. No tak, to trochę chłodno, bo tutaj w środku jest niecałych 18. No cóż, trzeba by coś zjeść wobec tego, żeby się rozgrzać od wewnątrz. Maksymalna temperatura dzisiaj podobno to tylko jest 10 stopni. Więc pogoda nie będzie rozpieszczać, a w następnych dniach będzie tylko gorzej. Będzie gorzej, no to ciekaw jestem, jak to będzie. No i już tutaj takie resztki zostają trochę. O, może tak. Tu jest coś. O, ale jeszcze takie coś ma. Dobrze.
Coś jeszcze jest. No ale dzisiaj muszę się udać do sklepu. Bo już na jutro byłoby kiepsko. Mocno ograniczony repertuar. Także myślę, że zaraz po śniadaniu pojadę na zakupy. Bo chyba trzeba będzie chleb kupić. Bo jak będę jadł chleb do obiadu, no tak, bo będę jadł. Tak. No, teraz już mam tutaj przygotowane odpowiednie produkty. Pozostanie mi tylko na śniadanie jutrzejsze. Więc mało. No, woda jest. No, mleczko do kawy też się kończy. Trzeba będzie kupić. Ale wiele rzeczy będę musiał kupić. No ale to sklep jest niedaleko, więc nie ma problemu. Tutaj daleko od Lubichowa nie odjechałem. Jakieś ze 3 km to będzie. No, więcej chyba ze 4 km. No, ale co to jest 4 km? No, trochę plastików naprodukowałem, będzie trzeba wyrzucić. No.
No, na razie tu spokojnie i cicho. Coś jakby wiatr ustał. No zobaczymy, jak to będzie. Ale dzisiaj to chyba nie było tego mrozu, bo woda w wiaderku nie zamarzła. Nie było ani tam kawałka cieniutkiej warstwy lodu. Więc raczej nie było mrozu. Zresztą tutaj ten stacja pokazuje, że najniższa temperatura była 2 stopnie. Czyli nawet biorąc poprawkę o te 2 stopnie plus, to byłoby 0, czyli takie blisko zera, to może być za mało, żeby wodę tak wychłodzić, aby zamarzła. No ale pod koniec tygodnia mają być znowu ujemne temperatury w nocy, a niestety w dzień niezbyt wysokie. I jeszcze środek tygodnia deszczowy. Dzisiaj jest wtorek, a od jutra zdaje się pojawić deszcze. Właśnie nie wiem, co robić. Czy przesuwać się dalej, czy przeczekać tą falę deszczów tutaj, tylko spenetrować te dalsze odcinki rzeki rowerem, brać wędkę i jeździć rowerem. Tu jest ładne miejsce, piękne. Niedaleko sklep jest, więc nie trzeba dużych zapasów robić, tylko co drugi dzień powiedzmy jechać, kupić coś. Zobaczę jeszcze dzisiaj wieczorem, jakie te prognozy będą. Czy rzeczywiście aż tak mocno będzie padać. No i trochę tutaj energii brakuje. Kurczę, teraz niby tam ładowanie jest, ale to jest takie ładowanie z mocą 0 W. Czyli jakiś taki prąd jest, który praktycznie za mały, a żeby pokazać, że tutaj jest jakaś moc tego. No i widzę, że napięcie spada, jak się palą te światła, bo one dużo pobierają prądu. Nie wiem, chyba taka jedna chyba bierze chyba około 5 W, czyli 1 W to 10 W. One są, dużo światła dają, ale też dużo pobierają prądu, więc napięcie spada. No, dzisiaj jeszcze nie będzie chyba problemu, bo trochę słońca ma być. A jak jest słońce, to się szybko ładuje akumulator. Oczywiście na potrzeby tej oświetlenia i wentylacji, czyli tylko przyczepy, bo już ładowanie roweru dzisiaj by chyba odpadło. Dobrze, że wczoraj to zrobiłem. No i zapakowałem wszystko do przyczepy. Teraz jadę na zakupy. A godzinę mamy już, podejrzewam, no tak, 9:42. Późno. Myślałem, że o 9:30 uda mi się już wyruszyć stąd. No,
drobne opóźnienie, jak zwykle. A to ze względu na najwyższą zasadę, czyli brak pośpiechu. No, włączę tutaj silniki, ale raczej postaram się nie korzystać, ponieważ dzisiaj z doładowaniem będzie problem. O, to co to? Szyszka. Raczej o własnych siłach będę próbował tutaj jechać. Ups. No, ale tutaj chyba nie ma drogi w ogóle. Trzeba to łąką przejść. Tu już można pojechać. No, zakupy zrobione i wracam do obozu. No i zaraz wyjeżdżam z Lubichowa, bo to już ostatnie zabudowania tego no, wsi w zasadzie, nie miasteczka, bo to jest wieś gminna. Tutaj jest jezioro. A jadę ulicą Dworcową, bo kiedyś był tu dworzec. No ale ta nitka kolejowa została zlikwidowana ze względu na to, że mało kto jeździł. Jak też sporo innych takich linii zostało zlikwidowanych ze względu na postępującą motoryzację społeczeństwa. Po prostu już niemal w każdym domu jest auto, albo nawet dwa. O, tam widać dawny budynek dworca. No i już tutaj ostatni dom przede mną i zaraz wyjeżdżam na gruntową drogę, bo tutaj wieś już dalej nie widzi sensu układania nawierzchni. Tutaj ten zjazd mocny. No, tutaj wciągnąć przyczepę będzie z godzina pracy. O, tu będzie problem, najgorszy na tych korzeniach.
Jest mocno pod górę i korzenie. A ta łąka też taka miękka jest, też się łatwo po niej nie jedzie. No, nie widać śladów obcej aktywności. Wszystko jest na swoim miejscu. Tak jak zostawiłem. Wróciłem z tego sklepu. A tutaj bida z nędzą. Tutaj ten akumulator ledwo się ładuje. No i zimne jak diabli. Będzie większe zużycie gazu, bo wcześniej nie musiałem w dzień grzać. Chyba trzeba będzie kupić ten denaturat do tego palnika, żeby też używać. Prawda, gazu jeszcze sporo jest. No ale tak dzień i noc to chyba nie wydolę, żeby samym gazem palić. No wiecie, wkładam to teraz, składam to jedzenie, które kupiłem. Będzie się dobrze przekrywać. No. Siedzę teraz na poczwórnie złożonej karimacie. Także, znaczy materacy, bo to nawet nie jest karimata. Także wysoko. Trzeba gdzieś zużyć, bo zaczyna się marszyć. Dzisiaj może sałatkę zrobię z tego. No, teraz tutaj lodówkę otworzę. Też wysoko. Jakoś się udało. Sery. Jakiś też serek tupiony. Bułki, to nie. Dobrze. To wszystko? Tylko tyle? Nie za mało kupiłem. To gdzieś jeszcze. To nie ma problemu. I dżemik. Tym razem kupiłem z czarnej porzeczki. No ile
konfitura, nie dżem. No teraz mam dzisiaj do zrobienia parę rzeczy. Chciałem robić ten nowy film. Pomyślałem, że będzie słońce dobre, a program do edycji filmów bardzo obciąża komputer, a jeżeli komputer jest obciążony, pobiera więcej prądu, no a jeżeli nie ma słońca, to mi tutaj będzie zjadał akumulator w przyczepie, a nie chcę zostać bez prądu na noc. Myślałem, że właśnie teraz, tak w południe, kiedy słońce tak najwyżej, że to porobię tam z godzinę ten film, to tak no z pół filmu może bym zrobił nawet przez godzinę. Może nie, bo tak 2-3 godziny, tak dużo jest tych. A jak jeszcze trzeba wstawiać te jakieś muzykę, bo długo się jeździ, to jeszcze dłużej. Trzeba wyszukiwać odpowiednie długości filmu, tych klipów muzycznych. No ale w tej pierwszej części tego cyklu wędkarskiego tam nie będzie żadnej muzyki, bo tam ja od razu na miejscu jestem praktycznie. Więc i to krótki będzie, także w godzinę pół filmu prawdopodobnie bym zrobił. Chyba spróbuję. Jak będzie spadać za mocno, to przestanę. Zdejmę, tak jak zakładałem, przez głowę. O. I co tam jest z ładowania? 5 W. Kurczę, wystawione jest 500 W. Te wszystkie panele mają razem 500 W. 1/100 efektywności przy tym. Coś tu jest nie tak. Nie wiem, czy ten duży, rozkładany 200-watowy pracuje coś, czy tylko to pracują te moje. A to coś jest. Coś za mało. Tu chyba gdzieś powinna być myszka. Jedną widzę. No, jest tutaj druga. Dobrze. No, chyba zmniejszę już gaz. No bo tutaj już zaczyna być mocno gorąco. O. Teraz ustawię minimalny, tak żeby nie zgasło. 54 stopnie nawiew. Nieźle, no ale
było 8 stopni, jak tutaj wszedłem, teraz jest 13, 5 stopni. Aczkolwiek jak siedzę tutaj, to wydaje mi się, że jest 20, bo ten nadmuch prosto na mnie idzie. To miejsce właśnie jest dobre pod tym względem, że jak jest zimno i tak dopiero nawiew startuje, to tu można siąść i szybko się ciepło robi. Tam jest trochę gorzej. Jeszcze trzeba odpalić inwerter. No i teraz patrzymy, jak tutaj wcina akumulator. No, sam inwerter widać nie bardzo. Jest tylko ten. Dalej tyle samo napięcie jest takie, ale syf. Dalej napięcie takie samo jak było. A po odpaleniu komputera zobaczymy. O! Nie do tego podłączyłem. Co trzeba? No, teraz jest. Przecież to gniazdko to jest z sieci zewnętrznej. To jest gniazdko do tego. O, teraz od razu spadło o 1/10. No tak, tak. Już się bałem, że coś z inwerterem jest nie tak. No, a teraz jak włączę komputer, to zobaczymy spadek dalszy. No, już jest tylko 13,1, 13,0 i waha się na 12,9. No ale to taki spadek ten poboru. Tu jest właściwie ten napięcie w akumulatorze jest 13,1. To jest już sieć, więc tylko coś się podłączy, to od razu pokazuje spadek, ale właściwe napięcie akumulatora jest tu. Uj, ale też niedobrze. 12,9 już. Chyba nic nie zrobię. Chyba nie dam rady, bo to nie wiem, czy później się naładuje. Jak zjadę do 12 V z napięciem w akumulatorze, to później może nie zdążyć. A to dalej jest ponuro. No dobrze, wobec tego no mówię, jakbym zaczął ten program do edycji filmów włączyć i pracować na nim, to by jeszcze bardziej tutaj pobierało. Teraz sam laptop to tak niedużo bierze. A muszę tutaj jeszcze naładować. Wczoraj nie ładowałem tego telefonu,
Kamerę trzeba naładować, do tej kamery GoPro baterie też już 2 wyczerpane, jedna w połowie, a będą mi potrzebne, więc wolę to naładować niż ten film robić. Dobrze, sprawdzę tu prognozy pogody. War cały czas. Hit. No, panele jeszcze ładują, to jeszcze zostawię je trochę. A ten trzeba myć. Ten garnek miał czarne dno całkowicie, ale w tym piachu go wyszorowałem. Jutro jak zagotuję wodę, to znów go wyszoruję, żeby był czysty. Czysty, ładny, piękny. No, ale trzeba trochę wody nabrać. Ja ten wezmę. Garki, a zwłaszcza ten duży do gotowania wody w kąpieli, on był już czarny, ale domyłem go piaskiem. Tutaj akurat na tym zboczu tam dużo piachu było i tam go ładnie wyczyściłem, bo się odmoczył przez noc. Leżał w wodzie w rzece całą noc, także teraz dało się dosyć łatwo go wyżarować, ale ręce i tak mi zmarzły. Dobrze. Niestety będę musiał palić to światełko nieduże, bo straszny pobór prądu jest. A tutaj nie spodziewałem się, aż tak słabe ładowanie będzie w dzień. Myślałem 20-30 W spokojnie tutaj pójdzie. A tutaj jest od 0 do 2 W pokazuje. Bardzo mało. Dobrze. Dzisiaj
chciałbym zrobić ser smażony. Do tego potrzebne mi są właśnie takie te pojemniki. Tutaj mam takie serki. Wzięte jeszcze z domu. Tu jakieś jajeczko do tej panierki. Dobrze. Najpierw zrobię sałatkę do tego, żeby to było bardziej wartościowe. No, sałatka będzie coś, ona taka grecka. Cebula była blisko grzejnika i chyba zaczęła rosnąć. Ciepło jej się zrobiło. Poczuła wiosnę i pomyślała, to już ten czas. Dobra, tu jakieś ogórka. Trochę go opłuczę. Przy okazji nalałem tutaj wody. Ale tutaj dookoła tego zlewów, no wiedziałem, że będzie często woda wylewana, więc jest dobrze zabezpieczone lakierami i żywicą epoksydową, także nie ma problemu, że tam trochę tej wody poleci. Ja opuściłem ten panel i od razu tu zrobiło się ciemniej. Muszę chyba go wysunąć, żeby tutaj się nie ten... nie nachodził na to okno. Wtedy będzie tu jaśniej. Teraz jak wszedłem, to właśnie tak dziwnie się zrobiło ciemno. Myślałem, że się zachmurzyło bardziej, ale poprawiłem trochę panele. No ale od 0 do 2-3 W. Nic nie ma ładowania.
Czy jest, ale tak jakby nie było. Dobrze, najpierw odsłonię ten panel, a później zacznę smażyć. Ten będzie tu przeszkadzał. Tak. Szybko, bo schładza się tutaj. O, i teraz nie będę musiał używać światła. No, ten okno dachowe dużo światła daje. Także warto było je zrobić. Dobra, teraz tylko tu jajko muszę wymieszać. No i za chwilę będzie tu gorąco, bo już czuję tutaj żar bijący z patelni. No, trochę mi się ten serek przysmażył. A zobaczymy z drugiej strony. Nie, jeszcze nie, dobrze. Niech się jeszcze trochę posmaży. I zaraz wrzucimy go na ruszt. No, myślę, że ten już chyba ma dosyć. Dużo tej bułki tartej tutaj zostało przypalonej, żeby nie psuła smaku. No, wywaliłem. Teraz tego lepiej opanieruję. Podwójnie.
może i potrójnie. Dobra. Do wyrzucenia. Jajko to usmażę. Próbujmy. Co to wyszło? No, chyba upieczone, bo widać miękkie bardzo. No, mógł być bardziej. No i zobaczymy z tą konfiturą czarnoporzeczkową. Może być. Trochę wino może dodam mu szlachetności i użyję prezentu od widza Krzysztofa. Przysłał mnie kieliszek właśnie taki idealny do białego wina. Panie Krzysztofie, dziękuję za prezent. Będzie teraz spożytkowany. Dobrze. No, jeszcze smaży. Wino stało na zewnątrz i widać, jak się pięknie oszronił kieliszek. No ale białe wino właśnie powinno być lekko schłodzone. No, myślę, że jednak dosyć syty był ten posiłek. Tu jeszcze jajeczko na dokładkę. A co tam zostało z tego jajka? Zjem, żeby się nie zmarnowało. No a ten bułka tata będzie dla mrówek. No. No. Teraz już jest dobrze. Która to? Dochodzi 15. No, trochę tego prądu naprodukowały te panele, ale nie jestem zachwycony. Spodziewałem się czegoś lepszego. To trudne. Wczoraj chyba. Wczoraj, tak, bo to wczoraj. Albo przedwczoraj. Czytałem komentarze na temat mojego ostatniego filmu. Czyli tego 8. części zimowej wycieczki
No i tam były dwa komentarze niejako proszące o jakieś morskie opowieści. Morskie opowieści to właśnie tak, mi to bardziej się zawsze tak nasuwają w trakcie czegoś tam, jakiejś czynności. To przypominam sobie pewne rzeczy, które tak podobnie wyglądały ale chciałbym Wam przybliżyć trochę ludzi i atmosferę czasów takich sprzed 30, a nawet 40 lat. Jak wyglądało życie i praca na statkach polskiej żeglugi morskiej. Właśnie tak pomyślałem sobie, że opowiem o pierwszym roku pracy po szkole w polskiej żeglugi morskiej. To był 78 rok. Pracowałem od gdzieś połowy lipca chyba do chyba końca czerwca. Od połowy lipca 78 do połowy czerwca chyba, albo do końca czerwca 79, jakoś tak. Prawie rok czasu spędziłem na pierwszym statku polskiej żeglugi morskiej. To był statek Powstaniec Śląski, budowany w szczecińskiej stoczni. Wtedy nazywała się Stocznia Barskiego. Około 200 metrów długości, 30 chyba 2 szerokości, o ile dobrze pamiętam. No i zanurzenia było około tam 11 metrów, może tam 11,5. Dokładnie nie pamiętam, bo to było no 40 chyba 8 lat temu. No to tak, to niemalże pół wieku. Trudno takie drobiazgi pamiętać przez całe życie. Dzisiaj chciałbym przybliżyć postać kapitana tego statku. Otóż trafiłem niemalże na kapitana legendę. To był kapitan, który w tym roku, kiedy ja zamustrowałem na ten statek, kończył 73 lata. Był najstarszym pracującym kapitanem we flocie. No i chyba przez to był taką trochę legendą. Bardzo ciekawy człowiek. Tutaj można powiedzieć, w zasadzie dzięki niemu nie wyrzucono mnie z pracy w pierwszych tygodniach pracy, bo w pierwszym porcie na tym statku, kiedy miałem wachtę przy trapie, uchlałem się jak świnia i spałem przy tym trapie. I on to zauważył i tylko na drugi dzień opieprzył mnie. I to wszystko, a niektórzy byli tacy, co potrafili za takie coś od razu wyrzucać. No w owym czasie to pijaństwo na statkach było notoryczne, więc tutaj była duża łagodność wśród dowództwa, jeżeli chodzi o picie alkoholu. No, samo dowództwo też spożywało czasami duże tego ilości. To był kapitan, który był niemalże uzależniony od zarabiania. Dosłownie cały czas jakby próbował więcej i więcej zarobić. Na przykład jeżeli chodzi o
tak zwany marynarski biznes. To on chyba największy na statku biznes robił. Miał duże wpływy w dziale eksploatacji, więc nasze podróże były niemalże jak liniowca, standardowe. Czyli z Polski ładowaliśmy węgiel do Włoch i z Włoch statek był planowany na Zatokę Meksykańską. Dlaczego na Zatokę Meksykańską? Otóż dochody marynarzy wtedy, głównym źródłem dochodu marynarzy był tak zwany dodatek dewizowy. On zależał od strefy pływania statku. Pierwsza strefa to był Bałtyk bodajże i Morze Północne, druga strefa to tak wschodnie wybrzeże Kanady, Stanów Zjednoczonych i całe Morze Śródziemne. Trzecia strefa to była właśnie Zatoka Meksykańska, tam dalsze rejony poza ten, gdzieś tam chyba do zwrotnika. W każdym razie, a czwarta strefa te wszystkie dalsze wody. I ten statek zawsze był planowany do Zatoki Meksykańskiej, ponieważ ten dodatek dewizowy, wysokość jego zależała od planowania, nie od tego, gdzie statek w rzeczywistości zawinął. Jeżeli był planowany na Zatokę Meksykańską, to od pierwszego dnia rejsu należała się trzecia strefa. I myśmy do tej Zatoki Meksykańskiej nigdy nie popłynęli. Zawsze było to wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, przeważnie Baltimore, i stamtąd ładowaliśmy kukurydzę, którą przywoziliśmy do Świnoujścia lub Gdyni i tam ona była przeładowywana na rosyjskie Wołgobałty, które zabierały do Rosji, bo wtedy Rosja miała sankcje na zboże ze Stanów Zjednoczonych, także myśmy łamali sankcje. No i oczywiście, żeby zarobić, ten kapitan zawsze brał do Włoch, przeważnie to była Wenecja, chyba nawet zawsze Wenecja, myśmy tam kilka razy byli w Wenecji. Brał do tej Wenecji skóry z lisów, bo to najbardziej się opłacało. U nas były w miarę tanie, były hodowle lisów, brało się właśnie, kupowało się z hodowli, też tanio, żeby bez pośredników, i trzeba było tylko przemycić przez kontrolę graniczną. Tajemnicą poliszynela na statku było to, że kapitan chowa te swoje skórki z lisów w zbiorniku podpokładowym balastowym. Otóż zbiorniki dzielą się właśnie na denne i takie podpokładowe na masowcach. Te podpokładowe służą po to, żeby statek nie był zbyt sztywny, że jak te denne się napełni, to wtedy statek mało się przechyla, ale bardzo szybko z burty na burtę przelatuje. To jest bardzo niezdrowe, jest źle załoga się czuje. Lepiej jak jest taki miękki, że tak powoli przewraca się z burty na burtę, wtedy to dla ludzi jest takie bardziej znośne. No i ci oficerowie, którzy byli wcześniej na statku, wiedzieli, że akurat tego zbiornika nie wolno zalewać tym wodą zaburtową, bo tam kapitan umieścił swoje skórki z lisów. Ale przyszedł jakiś nowy oficer i właśnie chyba na jednej z pierwszych wacht
no tak mu pasowało po prostu w tych sprawach balastowych, że akurat ten zbiornik najlepiej byłoby zabalastować. No i zabalastował. No i na drugi dzień od razu ten kapitan go wyrzucił. Przyszedł następny, który już wiedział, że jeżeli ktoś mówi, że tego zbiornika nie balastujemy, to absolutnie nie wolno go zalać wodą. W owym czasie bardzo dużo na polskich statkach grało się w brydża. Często na pieniądze, drobne pieniądze, bo drobne, ale tak, żeby to tak bardziej urozmaicić grę, żeby taki no, bardziej odpowiedzialnie grać, bo jeżeli się gra za darmo, to można w grze szaleć, ale jeżeli tak już nawet nieduże pieniądze się stawia, to ludzie wtedy bardziej odpowiedzialnie grają. No ja też wtedy grałem często w tego brydża i właśnie ten kapitan grał w parze z ochmistrzem. Obaj grali fatalnie, ale kapitan non-stop opierdzielał tego ochmistrza, nawet jak on czasem dobrze zagrał, bo widziałem, czy on ten zagrał, czy dobrze, no trochę lepiej wtedy grałem i obojętnie co on zrobił, zawsze wina była jego, a on był taki bardzo potulny, nawet nie usprawiedliwiał się specjalnie, przyjmował krytykę i nic nie odpowiadał na to. Bo ten kapitan jak po całym wieczorem gry był 5 zł do przodu, wygrał te 5 zł, to cieszył się jak dziecko. Naprawdę. W owym czasie 5 zł to mniej więcej tyle samo znaczyło co obecne 5 zł. Można powiedzieć, że to takie dosyć porównywalne. Średnia płaca wtedy była też około 4000, teraz około 4, więc nie, średnia jest większa, ale większa, ale wtedy była tam 4,5 gdzieś średnia płaca. No u nas ta może mediana płac jest bardziej zbliżona do realiów. W każdym razie na owe warunki te 5 zł były podobne jak teraz. Gdzieś tak w połowie tego roku, kiedy byłem na statku, kapitan miał zejść na urlop. No i nawet przyjechał nowy kapitan, poszedł tam i po chwili, dosłownie, nie wiem, po godzinie, ten nowy kapitan schodzi i od razu jedzie z powrotem. No później się dowiedziałem, gdzieś tam na wachcie kapitan Gmitrowicz mówi, że kurczę, on przyszedł i chciał 2 dni, żebym mu przekazywał obowiązki kapitana. Ja nigdy dłużej niż 15 minut nie przekazywałem. No bo według regulaminu takiego wewnętrznego faktycznie te obowiązki chyba były tak, powinny być przekazywane przez 2 dni, ale rzeczywiście najczęściej były to krótszy ten okres przekazywania, a no kapitan Gmitrowicz rzeczywiście miał swoje zwyczaje i jak ten chciał przejmować przez 2 dni, to powiedział, że on zostaje
I faktycznie, i został następne kilka miesięcy i zszedł z tego statku dopiero wtedy, kiedy ja schodziłem też na urlop. Mówiono o nim, że kiedyś ta Straż Graniczna czy Celna złapała go na przemycie. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale podobno wtedy dał jakieś strasznie duże pieniądze na budowę domu partii. Partii oczywiście PZPR. I później w tej sprawie ukręcono łeb, że wyłgał się, bo rzeczywiście on te takie lewe interesy robił dosyć duże, więc tych pieniędzy pewnie miał dużo, żeby tak rzucić na pożarcie. Także to był dosyć ciekawy człowiek. No, tak na temat tego pierwszego roku mojej pracy to jeszcze coś opowiem. Może w następnym odcinku. Na temat jedzenia. O, to jest też dosyć ciekawy temat. Jak w owym czasie jadło się na statkach. No ale rzeczywiście nie będę już tutaj przynudzał za długo, bo obowiązki czekają. Tutaj trzeba zająć się sprzątaniem. Myślę, że może jakieś te ryby połowię. A co tutaj się dzieje z zasilaniem? Jest. Cały czas to samo. No ale widzę, że tej energii to chyba te panele naprodukują wystarczająco na noc, aczkolwiek jutro ma być jeszcze chyba gorszy dzień jak dzisiaj. A tu nienaładowany telefon, nienaładowana kamera i bateria od kamery GoPro, bo nie ma czym. Teraz pojadę zobaczyć ewentualne następne miejsce biwakowania i dojazd do niego, czy jest odpowiedni. A te kary umyję jak wrócę. Teraz póki jest ten światło dzienne, bo to już 15, tak? Oj, już 15:30. Trochę tu mi zeszło. No, to do 5 jeszcze jest tak w miarę, znaczy no, w zasadzie do 6 jest światło dzienne, ale do 5 takie jak teraz. Więc akurat do tej pory załatwię to. Pojadę tam z wędką, to przy okazji może coś zarzucę. Aha, jak jadę z wędką, to muszę niestety tu znowu tą buchalterię wypełnić. Buchalterię wędkarską, bo taki to obowiązek. Nic nie złowione, nic. Dzisiaj 11 pewnie jest, co? Tak, 11, dobrze.
Ponieważ odjeżdżam dalej, to muszę to wziąć ze sobą w razie kontroli. Tak jak jak tu jestem blisko, to wtedy kontrolerów zapraszam do przyczepy i pokazuję wszystko. Ale jak dalej jadę, to muszę mieć ze sobą. A tu mam kartę wędkarską, którą też trzeba zabrać. To jest to? Tak, karta wędkarska. Okay. Dobrze. No, większość rzeczy tu schowałem. Zamykamy. Dobra. No i zobaczymy gdzieś dalej. Czy są gdzieś ryby tutaj? Na wszelki wypadek wziąłem sakwę, gdyby trzeba było te ryby tam napakować. No, zbliżam się do miejsca, gdzie chciałbym następny postój zrobić. No niestety znów jest ostro w dół, ale tu wszędzie tak jest. Po prostu rzeka wcięła się w teren mocno i płynie swoją pradoliną, a reszta terenu jest dosyć wyżynna. Ale no nie jest to jakieś takie podjazd, który by uniemożliwiał transport powrotny przyczepy. Na pewno będzie to uciążliwe, ale nie niemożliwe. No i tutaj widać, o, jest ta dolinka, do której, znaczy ta polana, na którą zmierzałem. No. O, tutaj byłoby fajne miejsce nawet. Jakiś, a może bardziej tam. O, chyba nawet bardzo ładne miejsce do łowienia też tutaj jest. O, tu będzie pięknie. Słońce będę miał. A nie, od zachodu szybko będzie szybko będzie zachodzić, bo tam las wysoko. Tam wysoko jest las. Tam jest zachód, ale tu od południa tutaj nie tego i tu trochę od wschodu. No, bardzo obiecujące miejsce. Niestety nóżka mi się złamała, muszę kłaść rower teraz. No to jak już jestem, to spróbuję zobaczyć, co tutaj w trawie piszczy. No, bardzo ładne miejsce. Pod względem fotowoltaiki lepsze niż tamto. No trochę takie mocno odkryte, ale chyba nikomu nie będę tu przeszkadzał. No ale bardziej obiecujące niż tamto.
No, tutaj jest tak dosyć ładnie. Równa, trawka ładna. Odkryty teren. Tutaj dostęp do wody bezproblemowy. Bo jest ten blisko. No pięknie, pięknie. No cóż, bez efektu. Tak jak zwykle, ale tutaj nowe miejsce mam obczajone. Także jutro będę chciał się tutaj przemieścić. No, sakwa chyba nie była potrzebna, ale jak to mówią, na wszelki wypadek ksiądz ma fajfusa. Teraz trzeba trochę tutaj porządku zrobić. Bo jak mówię, że nieporządek robi się sam, a porządek już trzeba robić. Jakieś jabłko chyba zjem dzisiaj. Wystaje. Dobra. To później schowam. Do góry to też. O, gary są do mycia. O Boże. Ale ponieważ tutaj jest pod dostatkiem piasku, to te gary umyć to nie problem. Trochę tłuste, ale dam radę. Tam jest moja kopalnia. Kopalnia piasku. Tutaj właśnie biorę piasek do mycia. Tutaj można zaczerpnąć. Tam może być ładniejszy trochę. Tutaj będzie ładny. Dobrze. W miarę ładny. I teraz trzeba się tylko wycofać stąd. No, dzisiaj ze względu na braki prądu wyjątkowo szybko idę spać. Bo jest gdzieś 20:30.
może 20:40. Ale w dzień nie było w ogóle słońca. No i ładowanie akumulatora raczej było słabe. Wręcz bym powiedział bardzo słabe. Dlatego, żeby zaoszczędzić na prądzie, nie palić zbyt długo światła, idę wcześniej spać. Bo i też dosyć wcześnie rano wstałem dzisiaj. I jutro też będę chciał raczej wcześniej wstać. Także bo jutro chcę tu zostać na tym miejscu dalej i zawieźć po prostu do tego znajomego człowieka z Lubichowa, zawieźć baterię do ładowania od kamer. Bo jutro być może też nie będzie możliwości naładowania. No, tutaj przede wszystkim te panele muszą naładować akumulator w przyczepie, żeby był zapas energii na noc, na światło i wentylację. Bo jutro jeszcze będę chciał właśnie pojechać trochę w górę rzeki, zobaczyć z wędką, zobaczyć niektóre miejsca, czy tam czasami nie czekają na mnie pstrągi z otwartymi paszczami. No i chyba dzisiaj będzie ciepła noc, coś mi się zdaje. Bo teraz jeszcze jest na termometrze moim około 5 stopni, to nawet jeżeli te 2 stopnie odejmę, to i tak 3 stopnie jest. I niskie ciśnienie. Ten deszcz już jutro może zacząć padać. No, może nawet dobrze by było, żeby jutro popadała, a pojutrze już nie. No, ale zobaczymy, co to jutro przyniesie dzień. Na razie trzeba się wyspać.